Dzień dobry Państwu, cześć, witajcie. Nazywam się Adam Kozłowski. Przyjechałem spod Poznania, moje QTH to Siekierki Wielkie. Mój znak to SQ3, Barbara Karol Ludwik. I dzisiaj tematem naszego spotkania są transceivery QRP nowej generacji i podtytuł Jak zbudować potężne radio za grosz. Proszę Państwa, chciałem na samym początku powiedzieć, że tutaj wprowadziłem Państwa w delikatny błąd. Taki transceiver nie istnieje. On został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Ten slajd został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, więc widzimy, że dzisiaj mamy takie moce obliczeniowe, że możemy takie obrazki generować. Druga rzecz, tutaj napisałem za grosze. Za grosze to ja rozumiem coś takiego do $100. Krótko i na temat. Czyli rozumiemy, że chcemy zbudować transceiver QRP nowej generacji do mniej więcej $100. Na samym początku chciałem jeszcze powiedzieć, że jesteście Państwo skazani, jak przyszliście do mnie, na sukces. Wszyscy jesteście tutaj skazani na sukces. Czyli każdy, kto z tego spotkania wyjdzie, będzie wiedział, jak zbudować nowoczesny transceiver. Na co Państwo jesteście skazani? Ale coś słaby ten sukces. Proszę jeszcze raz i głośniej. My jesteśmy skazani na? No moi studenci mówią, że na mnie, ale mogę się z Wami zgodzić. Dobrze. Zacznę trochę w nietypowy sposób, bo dzisiaj drony są w modzie. Tak? Niedawno mieliśmy sytuację dronową, ale bardziej chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę, jak zmieniła się technika radiowa na polu walki i co to ma wspólnego z QRP. Musimy sobie zdać sprawę dzisiaj, jak wygląda, ile sprzętu musi dźwigać żołnierz. Jak myślicie, ile sprzętu taka ekipa 3-osobowa, bo generalnie to wygląda w ten sposób, że żołnierz ukraiński podjeżdża pod linię frontu w nocy, jeepem, jakimś samochodem terenowym. Oni przeważnie idą w trójkę, przenoszą sprzęt wagi 150 kg. Potrzebują zasilania do dronów, potrzebują zasilania do laptopów, bo muszą mieć do kamer, do radiostacji. Czy możemy my jako projektanci, inżynierowie, możemy takiego żołnierza obciążyć jakimiś wzmacniaczami klasy A, które mają radiatory, duże systemy chłodzenia, małą sprawność? Po pierwsze, baterie długo czy akumulatory nie wytrzymają. Tak? Widzimy ten problem? Kolejną rzeczą jest to, że on nie może tego przedźwigać. No bo dzisiaj na linię frontu on się dostaje w ten sposób, że przeskakuje z jednej dziury, z jednego okopu, z jednej pułapki do drugiej. I tak dociera. I teraz jeszcze ważna rzecz, o której się mało mówi. Za zniszczenie czołgu jest 7 punktów do medalu. Za zniszczenie ekipy dronowej, powiedzmy, jest 10 punktów, bo są bardziej niebezpieczni. Co to ma wspólnego z naszym QRP? No my również musimy taki sprzęt produkować, wymyślać, robić. Proszę Państwa, krótkofalowcy lubią się bawić w różne ciekawe rzeczy i tu widzimy taki system SOTA, czyli wchodzimy na górki z naszym sprzętem, nadajemy, a inni koledzy nas próbują połapać. Widzimy, że w tym momencie tutaj mamy taki ładny wykres z zeszłego chyba tygodnia, gdzie można było nawiązać łączności. My również potrzebujemy bardzo lekki, bardzo nowoczesny sprzęt QRP. No nie każdy, proszę Państwa, będzie wchodził na góry. Możemy też wprowadzić system POTA. Aha, i teraz się na moment zatrzymam. Moja prezentacja będzie mniej więcej trwała godzinę. Po tej prezentacji przewidziałem, że podyskutujemy przez pół godziny, dobrze? Czyli razem powinno się zamknąć to wszystko w 1,5 godziny.
Jeżeli ktoś nie chce wchodzić na góry, bo nie ma takich możliwości, już zdrowie nie domaga, to jest system POTA, czyli jeździmy do parków, na ławki. Słuchajcie, Wielkopolski Park Narodowy to jest piękne zdjęcie właśnie, też znajduje się na liście POTA. Potrzebujemy sprzęt, czyli mamy wyzwanie, podobnie jak żołnierze, do konstrukcji nowoczesnych, lekkich transceiverów QRP bez zbędnych elementów. I teraz jak to zrobić? Muszę omówić troszeczkę moje inspiracje do tworzenia QRP. Przede wszystkim jest to inspiracja techniczna. Na początku najlepiej z młodzieżą zacząć w ten sposób, że robimy jakieś proste transceivery i to na pewno Państwo znacie. Pixa, Micro 80 i takie podobne proste konstrukcje. One dają dużą satysfakcję i rzeczywiście są bardzo dydaktyczne, bym powiedział. Ale my dzisiaj jako specjaliści o tym nie będziemy rozmawiać. Przełomową konstrukcją był USDX. Ja wiem, że to nie jest dobry transceiver, jego parametry techniczne nie wszystkim odpowiadają, ale to jest przełomowa konstrukcja. Są w życiu takie momenty przełomowe. Są takie konstrukcje techniczne, które popychają innych do tworzenia. I USDX i jego odmiany właśnie były tą konstrukcją. Czyli to jest świetny przykład, jak wiele można osiągnąć przy niskim budżecie. Można to rozbudować i ja dzisiaj oprę się na konstrukcji QMX-a, czyli takiego transceivera, potem Artur Wam to rozkręci SP3HUO i pokażę w środku. Ja go zmontowałem i uważam, że ta konstrukcja jest dobrą podstawą do wyjścia kolejnych konstrukcji, ale jest dużo nowocześniejsza niż konstrukcja USDX-a. Powiem o wadach i zaletach, które trzeba stosować w tych transceiverach, żeby osiągnąć dobry efekt. Dobry efekt. No, Państwo tutaj przyszliście, dowiedzieliście się, że jesteście skazani na... Brawo, teraz już było lepiej. Dobrze. Musimy pomyśleć o inspiracjach koncepcyjnych, czyli co chcemy osiągnąć. Przede wszystkim chcemy osiągnąć energooszczędność w QRP. To jest nasz punkt wyjścia. Praca z panelami słonecznymi, akumulatorami, minimalizacją poboru prądu w trybie odbioru. Musimy pomyśleć o modularności, czyli żeby to było wszystko możliwe do wymiany. Tutaj mam na myśli ATU, VFO, PA, filtry pasmowe. I nowoczesny transceiver QRP musi pracować z emisjami cyfrowymi, FT8 i podobnymi. Musimy też pomyśleć o pracy z mikrokomputerami. Mam tu na myśli Raspberry Pi, Państwo to znacie. Żeby to było wszystko małe, przenośne, to żebyśmy z tym mogli wejść na szczyt góry. I teraz przyznam się Państwu, że ja w pewnym momencie miałem takie coś, to już było. Ja mogę zrobić lepszy fit kwarcowy. Mogę posiedzieć jeszcze 10 dni i dobrać kolejne elementy, które w transceiverze analogowym będą działać lepiej. I doszedłem do takiego marazmu, można powiedzieć, że ja już nic nowego nie wymyślę. Ja mogę ciut lepiej zrobić. Ja mogę lepsze elementy zastosować. Jako inżynier mogę ulepszać tę konstrukcję. No i w pewnym momencie już mówię, to już to było, tamto było. Mieliście Państwo taki efekt? Kręcimy się w kółko. Gonimy własny ogon. No i takie olśnienie przyszło, bo Hansem Summersem byłem na takim spotkaniu krótkofalowców w Wielkiej Brytanii i tam on prezentował swój nowy transceiver i na tym się dzisiaj oprę, żeby Państwu pokazać plusy i minusy. Nie będę zachwalał tej konstrukcji, nie w moim... Nie jestem jakimś handlowcem, żeby to sprzedawać, ale uważam, że to jest kilka elementów wartych uwagi.
Możecie taki transceiver kupić w wersji kitowej, czyli zestawu i samemu złożyć. Możecie kupić też zmontowany i potem go rozbudowywać. Wszystkie schematy są dostępne na stronie i można po prostu wszystko zrobić. Taki transceiver, on jest dosyć duży w takiej dużej skrzynce, ponieważ tutaj możemy zrobić, po prostu rozbudować tego transceivera i tam w środku, zaraz Wam pokażemy, jest jeszcze dużo miejsca. Pracuje od 160 do 6 metrów. Ma modulację CW i SSB. Moc wyjściowa w zależności od pasma waha się w granicach 3-5 W. Jest konstrukcją opartą na SDR, czyli cyfrowym radiu. I dzisiaj ja tam widzę duże zastosowanie właśnie QRP. Nie w konstrukcjach analogowych i chyba już nie będę budował żadnego transceivera analogowego. Raczej widzę swój rozwój w konstrukcjach cyfrowych. Tam jeszcze mamy, proszę Państwa, dużo do zrobienia. Naprawdę tam jest bardzo dużo do zrobienia. Spotkałem bardzo ciekawego człowieka, chciałem tutaj go zaznaczyć. To jest Hans Summers, G0 UPL. On teraz mieszka w Turcji, jest Brytyjczykiem. Prowadzi właśnie swoją firmę, większość z Was go zna. Jest to niesamowita osoba. Może 2 słowa o nim. Zrezygnował z pracy w banku, dobrze płatnej, był programistą w tym banku i zaczął sprzedawać urządzenia dla krótkofalowców. Na początku w formie kitów, zestawów montażowych, ale firma mu się tak rozrosła, że teraz w Turcji zatrudnia chyba 12 osób, z tego co mówił ostatnio, i około 200 transceiverów montują dziennie. Więc możecie Państwo kupić albo zestaw, albo zmontowane urządzenia i co o dziwo, okazało się, że więcej mu się sprzedaje tych transceiverów zmontowanych niż zestawów. Ciekawy człowiek, ale ma ciekawe koncepcje i dlatego chciałem go tutaj przedstawić. To jest dobry konstruktor i pokazuje tą brytyjską myśl, amerykańską myśl. Bardzo podobał mi się jego dowcip. Widzimy, że on chce zarobić $1 000 000, tak? Każdy by chciał $1 000 000, ale chciałby stracić 25 funtów na wadze. Nie w formie waluty, tylko na wadze. Widzimy ten brytyjski humor. Mi się bardzo on podoba. Każdy by pewnie tak chciał. 25 funtów mógłby odżałować. Zwłaszcza szczupły jest, tak. Ale chce stracić, nie? Dobrze. I teraz tak, te urządzenia można zmontować w 2 wersjach. Albo takiej bardzo poręcznej, takiej do ręki. I tutaj można kupić ten transceiver na 3 pasma dolne, 3 pasma środkowe lub na 3 pasma górne. Mówię o pasmach krótkich fal. Albo można kupić większą skrzynkę, bardziej do eksperymentowania, dlatego ja zdecydowałem się na ten model, w której możemy dokładać różne elementy. I mamy od razu od 160 do 6 metrów to wszystko zrobione. Mniej więcej ceny, gdzie on to musiał zaprojektować za $100, czyli przyszli do niego koledzy i powiedzieli tak, no zrób transceiver za $100. A on stwierdził, że on nie jest w stanie tego zrobić. Ale stwierdził, że jak zrobi duży projekt, to jest w stanie spłacić tym projektem po prostu koszty inwestycyjne. Ale przejdźmy do techniki, a nie do marketingu. Jeszcze raz zaznaczę, że na początku był USDX. On jest dużo mniejszy. Tak? Został ogłoszony na początku na forum QRP, ale o tych wszystkich rzeczach nie będę mówił, ponieważ tą konstrukcję częściowo spapugowali Chińczycy, na tym zarobili. I tam była nieciekawa sytuacja, o której tutaj nie będziemy mówić, bo to nie jest cel naszego spotkania. Jeszcze chciałem zaznaczyć, że ta wersja była punktem wyjścia dla wielu późniejszych modyfikacji i rozbudowań wersji. Dlatego ja będę teraz tu porównywał te tematy techniczne. I teraz wchodzimy już na tą głębszą wodę, bardziej dla Was, którzy konstruujecie te urządzenia. Jak się robi wykład publiczny, to czasami trzeba troszeczkę powiedzieć takich rzeczy łatwiejszych, a czasami troszeczkę takich trudniejszych. I teraz przechodzimy już na głęboką wodę. Aha, tu jeszcze widzimy takie porównanie 2 tych wersji. Jedna się mieści w ręką, jest bardzo taka mobilna, więc nadaje się do tych zadań
POTA czy SPOTA, jakbyśmy chcieli. Porównajmy USDX QMX. Widzimy, że tutaj mamy dostępny procesor 8-bitowy i powiem, to co zostało zrobione w tym procesorze 8-bitowym to jest coś niesamowitego. Ale jak oglądam kod tego procesora, co oni tam napisali, to ja prawie nic z tego nie rozumiem. Może nie jestem super programistą, ale naprawdę kod jest napisany niesamowicie optymalnie, ale nie algorytmicznie. Słuchajcie, tutaj mamy już dużo mocniejszy procesor, 160 MHz prędkości. 32 bity, a nie 8. Mamy wersję M4, czyli widzimy tutaj te różnice są bardzo duże, ale nas interesują decybele. Tu mamy 37 decybeli liniowej kontroli, a tu mamy 20 decybeli nieliniowej kontroli. Dla nas przy SSB ma to niesamowite znaczenie. Więc widzimy tutaj, że zastosowanie dużo mocniejszego procesora pozwala nam na dużo nowocześniejsze i lepsze konstruowanie nowoczesnych odbiorników transceiverów QRP. I teraz powiem kilka słów o tym procesorze. Mam go chyba dalej. A nie, jeszcze kawałek. To może jeszcze chwileczkę. Słuchajcie, jak kupiłem dzisiejszy 32-bitowy procesor i podłączyłem go do zasilania, to ja myślałem, że on nie działa. Zimny, prądu w ogóle nie pobiera. Dzisiejsze konstrukcje procesorów są tak energooszczędne, 32-procesorowe konstrukcje są tak oszczędne, a to wymogły na tym telefony komórkowe, że praktycznie jak spojrzałem na wskaźnik, to on mówi nie działa. To jest niemożliwe. Musiałem przełączyć zakres na amperomierzu i dopiero zobaczyłem, że coś ten procesor pobiera prądu. Czyli widzimy, jak nastąpiła zmiana energooszczędności procesorów, których używamy dzisiaj w urządzeniach mobilnych. I my jako krótkofalowcy musimy korzystać z tych dobrodziejstw. Konstrukcja transceivera jest, powiedziałbym, już tradycyjna. Większość z Was ten transceiver oglądała, ale no, ja bardzo krótko przedstawię, bo może są osoby, które jakby nie specjalizują się w tej dziedzinie. Najważniejsze jest to, że mamy tutaj bezpośrednie przełożenie sygnału wysokiej częstotliwości na niską. Państwo pewnie pamiętacie takie konstrukcje homodynowe z lat 90., 80. w transceiverach turystycznych. To jest nic innego jak homodyna, a tak naprawdę dwie homodyny, które mają dwa kanały I i Q. Zrobienie dwóch takich cyfrowych kanałów umożliwia nam później likwidację i tworzenie SSB sygnału. Musimy mieć dwa kanały I i Q. Takie odbiorniki, takie transceivery są bardzo dzisiaj popularne. Każdy telefon komórkowy właśnie jest zrobiony na zasadzie dwóch sygnałów I i Q. Żeby wytworzyć taki sygnał, to musimy mieć jakby dwa takie odbiorniki. Czyli musimy jeden sygnał z generatora mieć 0, a drugi przesunięty o 90 stopni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chcemy uzyskać bezlustrzany sygnał, czyli sygnał SSB, bez wstęgi bocznej, to musimy ten sygnał na wyjściu jeszcze raz odwrócić. I to był wielki problem w latach 90. Dzisiaj możemy bardzo ładnie zrobić przesuwnik fazy 90 stopni, który pracuje właśnie w częstotliwościach akustycznych. Dlatego tu jeszcze raz musimy to obrócić. I podstawowym założeniem każdego transceivera jest zrobienia przesuwnika akustycznego, ponieważ tam mamy szeroki zakres częstotliwości. Tu musimy wytworzyć tylko jedną częstotliwość i o 90 stopni to zrobić. I z tym sobie radziliśmy już dawno temu. Był problem tutaj z przesuwnikiem fazy dźwięku. Stosowaliśmy przesuwniki 800 Hz. Potem była taka gama tych wszystkich przesuwników, czyli rezystorów, kondensatorów. Pamiętacie, jak to robiliśmy? Żeby uzyskać przesunięcie fazy 90 stopni. I działało to kiepsko. Żeby taki odbiornik działał dobrze,
przesunięcie fazy nie może mieć większego błędu niż 1%. To było w technologii analogowej nie do wytworzenia. A my teraz to robimy tą magią DSP. To nie jest żaden problem. Piszemy odpowiedni kod, tylko musimy mieć odpowiednie przetworniki analogowo-cyfrowe. Dzisiejsza technologia przetworników analogowo-cyfrowych pozwala nam, że z przetwornika analogowo-cyfrowego, tak strumieniowo byśmy powiedzieli, możemy przesyłać do procesora zdigitalizowany sygnał i go obrabiać. I do tego potrzebujemy takiego fajnego złącza, takiego standardu, który się nazywa I2C, czyli A i 2S mówiąc po polsku. To jest od sound, czyli przetwarzanie dźwięku. Czyli pobieramy z przetwornika analogowego, cyfrowego cały strumień, obrabiamy go w procesorze i wysyłamy do przetwornika cyfrowo-analogowego w drugą stronę na głośnik. Przez to, że mamy taki standard, umożliwia nam to bardzo fajny sposób konstruowania urządzeń. Proszę nie mylić I2C z I2S. I2C to jest do zarządzania różnymi układami, do komunikacji, do wysyłania rozkazów. Więc wykorzystujemy i to, i to. Więc potrzebujemy nowoczesnego procesora, który ma to I2S. Nasz ma. Musimy dobrać taki procesor, żeby to miał. Idźmy dalej. To jest jeszcze schemat, ale żeby Państwu uzmysłowić, USDX-a, czyli tego małego przy tej przełomowej konstrukcji. Co tu się stało? Mieliśmy bardzo dużo elementów analogowych, wzmacniaczy, a tutaj zobaczcie, radiówki to są kilka bloków. To wszystko zapewnia procesor, oprogramowanie w procesorze. To wszystko. Więc widzimy, proszę Państwa, jak to się zmieniło. My nie musimy budować układu BK. My nie musimy innych elementów robić. To wszystko zapisujemy software'owo w programie. My tylko musimy sygnał z anteny zdigitalizować i za pomocą liczb obrobić w procesorze. Oczywiście to nie jest łatwe zadanie, to jest ta magia DSP. Widzimy, ile tego trzeba zrobić. I to zrobił procesor 8-bitowy Atmega 328. I działa. Może nie najlepiej, ale działa. Więc jak użyjemy lepszego procesora, to będzie to lepiej działać. Zgadza się? Dobrze. To tutaj został wybrany do tej konstrukcji. Ja bardzo lubię tą firmę STM32, ale to nie musi być to konieczne, bo tu mam na przykład Chińczyka, tak? Procesory chińskie, tak? Zupełnie inne, ESP32 i na tych eksperymentuję i troszeczkę jeszcze o nich powiem. Również się nadają i do tych konstrukcji, ale to są procesory 32-bitowe. No, słuchajcie, to jest taki znaczek, który ma 100 nóżek, więc ciężko to będzie wlutować. Ciężko jest to wszystko połączyć. Słuchajcie, maksymalnie możemy wykorzystać zegar 180 MHz. My wykorzystujemy tylko 168, czyli jeszcze 20 MHz tam mamy w zapasie. Niecałe. Mamy odpowiednie złącza, czyli mamy I2S, I2C, USB, 12 przetworników 12-bitowych. Ale tych przetworników nie wykorzystujemy do digitalizacji sygnałów radiowych czy dźwięku. Te przetworniki wykorzystujemy do samokontroli transceivera, czyli podłączamy w różne układy i mierzymy, co się dzieje. Dlatego do uruchomienia nowoczesnego transceivera QRP my nie potrzebujemy praktycznie żadnych przyrządów. On ma w sobie autotestowanie. Jak będziecie to konstruować, to nawet filtry wejściowe czy wyjściowe można wystroić za pomocą wbudowanego serwisowego oprogramowania. I piękne wykresy się rysują. Pokażę w dalszej części prezentacji. I to jest wyzwanie dla nas. Musimy budować urządzenia, które się autotestują. Mamy dużo przetworników analogowo-cyfrowych, możemy je wykorzystywać do sprawdzania punktów kontrolnych w naszym urządzeniu. Teraz powiem, i może troszeczkę wzbudzę tej emocji. Proszę Państwa, jeżeli robimy płytki drukowane,
to przede wszystkim musimy konstruować płytki czterowarstwowe. Minimum. Nie dwuwarstwowe. Ja wiem, że niektórzy mówią, że jedna warstwa to wystarczy. A dlaczego musimy czterowarstwowe płytki robić? No pierwsza rzecz, że chcemy to urządzenie zrobić małe. No czyli musimy piętrowo iść. Budować to urządzenie. Żeby to połączyć. No bo jak mam doprowadzić ścieżki, używając dwóch warstw i zrobić to małe? Jak ja mam procesor, który ma 100 nóżek. 100 pinów. Nie da się. Bardzo ciężko by się to projektowało i byłoby to wielkie. Ale to nie jest główny problem. Główny problem to jest to, że będziemy mieli zakłócenia. Dlatego z mojego doświadczenia projektujemy zawsze płytki czterowarstwowe. Na górnej warstwie minimum czterowarstwowe. Na górnej warstwie zawsze puszczamy sygnały RF, czyli wysokiej częstotliwości. Pod tą warstwą robimy warstwę masy. Zawsze prowadzimy warstwę masy. To musicie robić w nowych transceiverach, bo układy scalone, a dzisiaj jest taka technika wkładania tylko chipów, to od Was wymaga. Czyli musimy już pomyśleć tylko o 4 warstwach. Później z drugiej strony od masy prowadzimy zawsze warstwę zasilania, plusa. I od dolnej warstwy, czyli tej najniższej, prowadzimy warstwę sygnałową. Więc potrzebujemy 4 warstw, żeby projektować nowoczesne transceivery. Drugą ważną rzeczą, ale nie krytyczną w konstrukcjach do 50-100 MHz, są szerokości ścieżek. Dobieramy zawsze w naszych konstrukcjach takie układy scalone, które mają impedancję radiową wyjściową 50 ohmów. Nie wszystkie tak mają. Niektóre potrzebują zewnętrznych jakichś transformatorów, jakichś przekładników impedancji. Nie bierzcie tych układów. Szukajcie zawsze układów scalonych, które już mają zawsze te 50 ohmów. To Wam zagwarantuje sukces konstrukcji. Jak dobrze poszukacie, znajdziecie. Ale niestety to wymaga od nas odpowiedniej szerokości ścieżki sygnałowej. Musimy tą ścieżkę dopasować. Czyli to nie jest trudne. Bierzemy kalkulator. Zobaczcie, ja wziąłem kalkulator internetowy. Wpisałem, co chcę zrobić, jaki mam laminat i on mi wyliczył szerokość ścieżki na impedancję 50 ohmów. To tak jak z kablem koncentrycznym, tak? Musi być ta impedancja zdefiniowana. To nie jest trudne i taką po prostu szerokość ścieżki ciągniecie. I teraz tak, jeżeli robicie urządzenia na fale krótkie, to nie jest takie krytyczne. Jeżeli robicie urządzenia na gigaherce, to są puryści, którzy nawet patrzą, jak włókna laminatu są poukładane. Do 50 MHz. Za bardzo się tym parametrem nie przejmujcie. Jak zrobicie, będzie dobrze. A nawet jak się pomylicie, to też zadziała. Jak będziecie robić urządzenia na bardzo wysokiej częstotliwości projektować, to w tym momencie to jest krytyczne. Zagięcie ścieżki, czy się sygnał odbije, czy nie. Czy jest odpowiedniej szerokości, czy laminat jest w to włókno stronę poukładane, czy nie w tamto. Nastoń do 50 MHz, może nawet trochę wyżej, nie interesuje. Weźcie dobry laminat zawsze, bo jak pojedziecie w teren i będzie wilgoć, no to jak będzie laminat w cudzysłowie papierowy, to płytka zwilgotnieje i będzie do niczego. Lepiej zainwestujcie w dobry rodzaj laminatu, który jest odporny na wilgoć. Idziemy dalej. No to w naszym transceiverze, tym QMX-ie, jest 6-warstwowa płytka. Nie 4, a 6. I to jest dobre rozwiązanie. Dodatkowe 2 warstwy służą do oddzielenia warstwy analogowe od sygnałów cyfrowych. Czyli na 2 warstwach puszczamy wszystkie sygnały analogowe, a na pozostałych 2 warstwach wszystkie sygnały cyfrowe. I wtedy nam nie przenika sygnał cyfrowy do analogowego. Więc musimy jeszcze droższą płytkę zrobić, ale one nie są bardzo drogie. 6-warstwową, czyli 4 to minimum. Pamiętamy? Jesteście skazani na
na płytkę czterowarstwową minimum. Dobrze jest zrobić płytkę sześciowarstwową, ale tu się pojawi pewien problem z ceną. Jak będziecie robić, ja nie wiem jak jest to po polsku, te przelotki takie ślepe, tak? To chyba nazywamy po polsku, czyli między płytkami, między warstwami. Zagrzebane, o dziękuję. One są drogie, czyli musimy tak zaprojektować płytkę, żeby tych zagrzebanych przelotek było jak najmniej, bo cena płytki wzrośnie bardzo, znacząco. Jak tych przelotek będzie mało, takich ślepych, takich nieprzelotowych na wylot, to lepiej. Więc staramy się ograniczyć te przelotki, wtedy cena tej płytki będzie do przyjęcia. Po drugie, jeżeli robimy przelotki, to bardzo często je stawiamy, żeby nie tworzyć jakichś pętli masy. Prąd ma od razu do masy spływać, a nie szukać drogi po całej płytce. Czyli zawsze robimy przelotki, żeby prąd mógł jak najszybciej spłynąć do masy, żeby nam się nie tworzyły pętle masy, bo wtedy sobie nie poradzimy i nie osiągniemy naszych wymaganych parametrów. Tyle na temat płytek. Dobrze, no taka profesjonalna płytka, jak dostaniecie, to jest problem z polutowania elementów SMD. Robi to się głównie maszynowo. Tutaj jak dostajecie płytkę, procesor stunóżkowy jest od razu wlutowany przez maszynę, więc precyzja wlutowania jest bardzo dobra i jakość wykonania tych lutowań jest, bym powiedział, idealna. Naszym zadaniem jest tylko dołączenie elementów THT, nawinięcie cewek, czyli to są takie, THT to są elementy przelotowe, tak? Czyli przewlekane, czyli tu widzimy, że będziemy musieli to domontować. Ten system jest taki modułowy, kanapkowy. Dlaczego? Żeby to się nam zmieściło w ręce. Czyli to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale jeżeli chcemy coś zrobić, żeby się mieściło w naszej ręce, to musimy to zrobić małe, a jedyną możliwością dzisiaj to jest budowanie piętrowego układu. Bo możemy pójść oczywiście w poziom, ale wtedy urządzenie będzie większe. To rozwiązanie z tym poziomem jest dużo lepsze. Aha, taki zestaw elementów jeszcze Państwo macie, to nie będę o tym mówił. Dobrze, to tak wygląda. Po zmontowaniu układ wygląda w ten sposób. Zobaczcie, że tu wcale nie ma dużo cewek. My w układach dzisiejszych wszystko chcemy przerzucić na obróbkę cyfrową, więc ograniczamy ilość cewek. My nie lubimy cewek. Kto lubi cewki? Świetnie. Wiedziałem, że się puryści znajdą. W konstrukcjach cewki są bardzo kiepskie do scalenia, do wykonania i jeżeli je wykonujemy, to mamy dokładność około 5%. Ja mówię o takich normach przemysłowych. Inne elementy potrafimy wykonywać z dużo większą dokładnością, więc staramy się tych elementów problematycznych pozbyć. Do końca się tego nie da zrobić. Dobrze. Słuchajcie, do tego transceivera można dorzucić taką płytkę testową, ja ją tu mam, czyli odkręcamy i można swoją konstrukcję dorobiać. W tym transceiverze są złącza i tą płytkę możemy dołożyć do środka i konstruować, dobudowywać swoje moduły. Czyli co? Mamy modularność. Jako konstruktorzy zawsze myślimy, żeby zrobić złącza, żeby ktoś mógł coś dołożyć. Jest bateria do podtrzymywania jeszcze zegara. Ona nie przychodzi w komplecie, bo przez granicę w Unii Europejskiej to nie przejdzie z Turcji. Ale bateria jest tak uniwersalna, że znajdziecie w każdym sklepie, w każdym markecie. Nie wolno chemii baterii przesyłać drogą lotniczą. Nie wiem dlaczego. Jest to bardzo trudne, więc po prostu musicie za parę groszy dołożyć swoją baterię. Słuchajcie, Artur teraz w międzyczasie rozkręci ten transceiver i pokaże w środku i puścimy go po sali, żebyście sobie oglądali moją konstrukcję. Ja potem mogę to podłączyć, na przykład pokazać to oprogramowanie techniczne. Artur, mam prośbę, zdejmij pokrywę górną, a ja Państwu powiem, że możecie dokupić dodatkową moduł GPS-a i warto to zrobić. W to miejsce się wkłada ten moduł GPS-a, on nie kosztuje dużo, chyba $4. Warto to kupić. A dlaczego? Mnie interesuje WSPR. Ja to mówię, że to są szeptuchy.
Szeptuchy to tam się kojarzą z takimi babami ze wsi, które tam szeptały do ucha. Ale chodzi o to, że my możemy z naszego transceivera QRP zrobić radiolatarnię, która odpowiada jeszcze. Oczywiście to się dzieje w modzie WSJ-TX, tak? I włączamy odpowiedni mod i nadajemy sygnały. I to my jesteśmy radiolatarnią. Bardzo małej mocy w cyfrowych układach. Żeby mieć cyfrowe układy, potrzebujemy super dokładnego zegaru atomowego. A skąd ja mam wziąć na jakimś szczycie górskim sygnał atomowy? Najprostszym sposobem jest sygnały właśnie z satelity, z GPS-a. Dlatego warto dokupić ten moduł, jeżeli myślicie o tej rzeczy. Rzeczywiście widzicie, zobaczcie, tutaj można odebrać ten sygnał tych szeptów, tych takich mikrobikonów, byśmy powiedzieli. Albo zwrócić się do Tomka. Jest kilka możliwości, ale tutaj jest akurat taka wymyślona, nie? Tomka zamontujemy do transceivera? Dobrze. Dokumentacja jest bardzo dobrze zrobiona. Wszystkie warstwy są bardzo dobrze zrobione, ale chciałem się skupić na ostatnim punkcie. Firmware is not open source, czyli nie ma otwartego oprogramowania. Hans Sommer nie udostępnia kodu procesora. Bardzo dużo nad tym pracował. No ale wiecie, jaka była sytuacja z USDX-em? Chińczycy skopiowali. Słuchajcie, i tam się kolega obraził. No ja nie wiem, czy tak można, czy nie, bo on to udostępnił na otwartej licencji. To tak jak pan Linux by się obraził, że ktoś używa dzisiaj systemu Linuxa. Jeżeli dajemy komuś prawa do otwartego kodu, to się nie możemy obrażać. Tutaj nie ma dostępu do kodu, ale Summers pracuje nad tym, że jest interfejs, że możemy swoje parametry wgrywać do jego procesora, czyli ustawiać, ale samego kodu nie dostajemy. Ja uważam, że to jest duży błąd. Ja jestem zwolennikiem wolnego oprogramowania i powinien kod udostępnić, ale to są jego zasady, on się boi po prostu konkurencji. Cała inna dokumentacja jest pięknie zrobiona i powiem, że jest przykładem składania kitów. Naprawdę dziecko, nie bójcie się składać. Dziecko 12-letnie, jego córka to złożyła z tatą i bez problemów to ruszyło. Dobrze. Omówiliśmy mniej więcej koncepcję budowy nowoczesnych transceiverów, płytek i innych elementów. Teraz przejdziemy do bardzo szczegółowych rzeczy, czyli konstrukcji odbiornika. Potem będzie nadajnik i bardzo nowoczesny system zasilania. Idziemy powoli. Ten schemat Państwo już znacie i wielokrotnie był omawiany. Ja tego go tutaj pokazuję, że mamy dwa sygnały i mikser. Mikser, czyli mieszacz. I teraz tu jest bardzo ważna rzecz. Pamiętacie taki pierścieniowy mikser? Mieszacz? Podwójnie zrównoważony, zgadza się? Dlaczego stosowaliśmy w telekomunikacji profesjonalnej podwójnie zrównoważone miksery, mieszacze? To jest wykres dla odbiorników kuchennych. To jest mikser pojedynczy zrównoważony, a to jest mikser podwójnie zrównoważony. Ile tu mamy zakłóceń? Ile tu mamy? Ile tu mamy? W telekomunikacji stosujemy tylko mieszacze podwójnie zrównoważone w naszych konstrukcjach. Dlaczego? Mniej zakłóceń, mniej harmonicznych. Po prostu konstrukcja samego mieszacza umożliwia nam podwójnie zrównoważonego likwidację tego, co tu widzicie na wykresie. Tej konstrukcji z diodami ona jest bardzo dobra, tylko nie da się scalić. Nie możemy tego władować do układu scalnego. Słuchajcie. I tu następny wielki krótkofalowiec, Denny Taylor. Ten mieszacz jest bardzo znany. I ten mieszacz można zrobić w technologii scalonej, wykorzystując po prostu zwykłe klucze. To nic innego jak 4 klucze, które dają sygnały 0, 90 stopni, 180, 270. To, co my potrzebujemy. Sygnał 0 i 180 to jest kanał 1, na przykład I, a kanał 90 i 270 to jest kanał Q. Ale czy to jest mieszacz podwójnie zrównoważony?
Nie. Pojedyncze. Pojedyncze zrównoważone. Czyli co mamy? Tą sytuację z poprzedniego wykresu. Mamy to. A chcemy to. W naszych transceiverach powiedziałem, że stosujemy jakie mieszacze? Podwójnie zrównoważone. Co mamy w USBX-ie? Tym starym, tym malutkim? Mieszacz pojedyncze zrównoważone. Ale mamy dodatkowe klucze, które nie wykorzystujemy. Jakbyśmy to wpięli tutaj, to byśmy mieli mieszacz podwójnie zrównoważony dla każdego kanału. Co mamy w naszym transceiverze? Podwójnie zrównoważony, czyli ten sam schemat, ten sam scalak, ale tu mamy te połączenia. Jest lepiej? Wystarczyło zrobić 4 ścieżki więcej, żeby uzyskać lepszy efekt. Idziemy dalej. Mieszacz mamy z głowy. To teraz powiem król z królów. Wzmacniacz operacyjnych LT6231. Różnicowy. Słuchajcie, tutaj trzeba położyć $4 i się nie da nic taniej zrobić. Nawet jak kupujemy całą taśmę, to niestety będą chcieli $4 za sztukę. I tutaj nie przeoszczędzimy. Ale tu nie warto oszczędzać. Musimy tą cenę ponieść, ponieważ ten parametr jest krytyczny. Widzicie? 1,1 nanowolta na pierwiastek z herca. Jest bardzo dobry ten scalak, a ponieważ nie stosujemy wzmacniacza wejściowego wysokiej częstotliwości, LNA nawet, to cały pozostały tor, całe szumy zależą od tego wzmacniacza. Musimy położyć aż $4, żeby kupić. I oni wiedzą, co sprzedają. To jest król z królów. Stosujcie LT6231. Naprawdę zastosowanie tego wzmacniacza operacyjnego pozwala nam na uzyskanie super efektów. I pozostałe elementy zależą od tego wzmacniacza. No to jak mamy już ten sygnał przełożony na niską częstotliwość, mamy zrobiony mieszacz, mamy zrobione 2 tory, czyli tu mamy wzmacniacz różnicowy i tu mamy wzmacniacz różnicowy, to jest bardzo dobra sytuacja. Musimy teraz użyć bardzo dobrego przetwornika analogowo-cyfrowego, żeby tego sygnału dalej nie psuć. I tu znowu przychodzi nam z pomocą układ PCM1804. To jest, słuchajcie, bardzo dobry i bardzo optymalny dobór. Oczywiście moglibyśmy użyć przetworników analogowo-cyfrowych pracujących w częstotliwościach radiowych, ale one są bardzo drogie, a mamy ograniczenie $100, czyli nie będziemy skazani na sukces. Najlepszym rozsądnym rozwiązaniem jest przełożenie sygnału na niską częstotliwość i użycie bardzo dobrego przetwornika analogowo-cyfrowego po stronie audio. A tych mamy dużo, bo audio jest w kartach muzycznych. Ja proponuję użyć PCM1804, bo on ma aż 112 dB. Tak, zakresu właśnie, bardzo. 24 bity. Ma wyjście I2S, które potrzebujemy. I jest stereo, czyli mamy kanały I i Q, czyli wykorzystujemy sobie układ stereo na 2 kanały. To jest naprawdę tanie i bardzo skuteczne i bardzo dobre rozwiązanie. I rzeczywiście radio odbiorcze ma niesamowite parametry. Proszę Państwa, no nie da się uzyskać tak 144 dB. To jest fikcja, ale spokojnie wyciągniemy na tym przetworniku analogowo-cyfrowym 24 bity i 110 dB. To są bardzo dobre parametry. Żadna karta muzyczna, nawet dla audiofilii, nie ma, rzadko która może tak powiem, karta dla audiofilii ma takie parametry. Pamiętajcie o ograniczeniach, czyli pamiętamy o prawie Nyquista, Shannona, o których nas wałkowali w tom i z powrotem, żeby nie było czegoś takiego, nie? Częstotliwość próbkowania musi być minimum 2 razy wyższa niż częstotliwość sygnału, który chcemy przetwarzać.
Tak głosi prawo Shannona, to jest prawdziwe Shannon. A my próbkujemy jeszcze z wyższą, nadpróbkujemy sygnał, czyli uzyskujemy jeszcze lepszy efekt. Po stronie wyjściowej mamy przetwornik już cyfrowo-analogowy, czyli przetwarzamy sygnał już na przykład zdekodowany albo odfiltrowany przetwornikiem analogowo-cyfrowym. I tutaj stosujemy przetwornik cyfrowo-analogowy CS4334. To jest dobry przetwornik, też 24-bitowy. I wzmacniacze operacyjne już nie musimy tych drogich stosować. Stosujemy takie, które są często stosowane w jakichś układach przedwzmacniaczy, na przykład audio. NE5532. Bardzo popularny, łatwo dostępny, tani, ale bardzo dobry. W zupełności do odbioru naszego dźwięku, czyli CW czy SSB, który jest ograniczony do 2,4 kHz, w zupełności to wystarczy. Czyli nie kozakujemy. Bo po co? Musimy się zmieścić w 100 dolarach. Każdy nowoczesny transceiver musi mieć sterowanie. I teraz to jest bardzo fajna funkcja. Słuchajcie, podpinam przewód USB, podpinam antenę i od razu ten transceiver widzę jako kartę muzyczną, którą mogę wykorzystać do emisji cyfrowej. Czyli to jest jakby karta muzyczna. Pyk, podpinam. Czyli nie przetwarzam sygnału na postać cyfrową, przewodem przesyłam znowu na kartę muzyczną w komputerze i jeszcze raz przetwarzam. Po co? Od razu tu jest to widziane jako karta muzyczna, co umożliwia mi podpięcie. Słuchajcie, poddasz ulubiony program, zgadza się? I odbieranie emisji cyfrowych. I tutaj te osoby, które mają problemy z kalibracją, podłączeniem do tradycyjnego analogowego transceivera, w tym transceiverze cyfrowym nie mają problemu. Wkładają wtyczkę i od razu widzą jako kartę muzyczną. Koniec. I nie ma podwójnego przetwarzania sygnału. Po co? Sygnał cyfrowy od razu po przetworzeniu przesyłamy do komputera. Jakby się to działo z karty muzycznej. Update'owanie oprogramowania musi też być w naszym transceiverze nowoczesnym zrobione w bardzo prosty sposób. Polega ono na tym, że po prostu przechodzimy tutaj funkcję firmware i widzimy to jak zwykły pendrive, czyli chwytamy nowy plik, przeklejamy i już mamy nowe oprogramowanie. Banalnie proste. I jak będziemy konstruować swoje urządzenia, musimy w ten sposób to zrobić. Czyli wymiana oprogramowania musi być taka prosta, że to nawet moja mama zrobi. Po prostu jakbyście włożyli pendrive'a i przekopiowali na pendrive'a. I koniec. Oczywiście nie możemy zapomnieć o systemie CAD, czyli autosterowania z komputera. I tutaj najczęściej wybiera się po prostu rodzaj komunikacji dla Kenwooda TS440. To są wszystkie ustawienia i od razu to wszystko działa. Koniec. Przechodzimy do FSK. FSK jest bardzo prosto zrobić. Musimy tylko zrobić pomiar cyklów, czyli częstotliwości. Normalnie jakbyśmy mierzyli i czekali, to by trwało to za długo. Dlatego w oprogramowaniu stosujemy pewne sztuczki. I to jest ta magia DSP. Mierzymy po prostu przejście i odchyłkę w zero. Ja o tej metodzie może nie będę mówił, bo powoli mi się czas kończy, ale ta metoda powoduje to, że przez aproksymację, czyli możemy to bardzo szybko wyliczyć. I teraz zobaczcie. Wchodzę w oprogramowanie mojego transceivera i automierzenie pokazuje mi, jak szybko dochodzę w FSK. I mogę to wyregulować i sprawdzić to bez żadnych specjalistycznych przyrządów. Dlaczego? Bo mój procesor sam to mierzy w środku. Moje radio to samo mierzy. I pomiar mam gotowy. Zobaczcie, jak ładnie to dochodzi, jak to jest ładny wykres. Widzimy to? Naprawdę to działa. No to teraz przejdziemy do tej krytycznej sytuacji i teraz będzie trochę herezji na początku, dopóki nie wyjaśnię. Nas zawsze uczono, a nie mamy innego wyjścia, jak projektanci telefonów komórkowych, że możemy zmienić rodzaj modulacji. My możemy stosować modulację amplitudy. Ulepszoną modulację amplitudy,
czyli SSB bez wstęgi bocznej i fali nośnej. Ale nadal to jest co? Nadal to jest AM, tylko taki ulepszony energetycznie, o większej sprawności. Nie ma innej możliwości dla fal krótkich, jak stosowanie CW czy SSB. Może być analogowe, może być cyfrowe włącz-wyłącz, albo analogowe, tak jak mówimy przez mikrofon. Ale zawsze to jest modulacja amplitudy. Czy to będzie skokowa 0,1, czy to będzie nasza mowa. Zawsze musimy ten sygnał w ten sposób zmodulować. Nie ma innej możliwości, bo wynika to z szerokości pasma. Nie możemy sobie pozwolić na modulację częstotliwości czy fazy, bo zajmiemy szersze widmo sygnału, a na to nie ma miejsca. Jesteśmy na to skazani. No i nas uczono, że jeżeli mamy amplitudę wzmacniacz, to musimy stosować wzmacniacze liniowe, czyli klasy A lub klasy AB ulepszone. Tylko czy my możemy zamontować sobie w QRP duży radiator? No nie możemy. Są stosowane inne wzmacniacze, tak zwane wzmacniacze cyfrowe, czyli działają na zasadzie włącz-wyłącz tranzystor, a nie tej części liniowej. No ale to by się nie nadawało do AM-u, chyba że zastosujemy pewne sztuczki. No i tu mamy dwa cyfrowe wzmacniacze, klasy D i klasy E. W USDX-ie jest stosowana klasa DF, przepraszam. Tak? Ale te wzmacniacze są wąskopasmowe. Nie da się zrobić wzmacniacza, który wypracował szerokopasmowo. A my potrzebujemy wzmacniacz szerokopasmowy. Możemy przełączać filtry, ale to jest dodatkowa komplikacja, dodatkowe przekaźniki, a przekaźniki biorą prąd. Nie stosujemy w urządzeniach QRP przekaźników albo ograniczamy ich liczbę. Słuchajcie, tu została wybrana klasa D. Cyfrowa, ona o mniejszej sprawności. I specjalny sposób modulowania wzmacniacza przez zasilanie liniowe, żeby uzyskać rzecz. Czyli wzmacniamy sygnał cyfrowo i na samym końcu, końcówka mocy jest naszym modulatorem. Ale to tak się da zrobić AM bez wstęgi bocznej. AM, przepraszam, sygnał tradycyjny AM, a my mamy tu sygnały SSB. Jak zastosujemy przesunięcia fazowe, tylko odwrotność tego, co robiliśmy w odbiorniku, możemy w nowoczesny sposób cyfrowy wzmacniacz, który ma dużo większą sprawność, czyli jest bardzo sprawny energetycznie, potrzebuje mały radiator, czyli to będzie wszystko lekkie, możemy wykorzystać. I w tej konstrukcji autor zdecydował się na konstrukcję wzmacniacza typu D ze względu na szerokopasmowość. Trochę pogarszając właściwości sprawnościowe. Tutaj macie to napisane. I stosuję tutaj tranzystory BS170. Dlaczego tranzystory BS170? Bo są tanie. Tanie i dobre. Jak spalicie końcówkę mocy w eksperymentach, to za parę złotych możecie ten tranzystor wymienić. I tu moja uwaga jest następująca. Nie kupujcie. Kupiłem chrzczone BS170. Wyglądały pięknie, ale działały tragicznie. Tutaj TME sprzedaje trochę drożej i te same tranzystory wlutowałem i nagle zaczęło mi to wszystko chodzić pięknie. Bardzo dużo na rynku jest chrzczonych elementów BS170, a te tranzystory są bardzo tanie i nawet jak spalicie taki tranzystor, to się nie martwcie, wymienicie go za parę złotych i to jest super sprawa. Stosujemy 4 takie tranzystory w końcówce mocy, sterowane bramkami i koniecznie bramkami AC. Innymi nie wysterujecie. Nie wysterujecie tych tranzystorów. Stosujemy koniecznie 7.4AC, tą serię bramek, żeby wysterować ten tranzystor. Z innych się nie da. To jest ładnie dopasowane. I stosujemy 4 tranzystory działające w układzie przeciwsownym. Dlaczego w układzie przeciwsownym? Proszę Państwa, bo automatycznie znosi nam się druga harmoniczna, czyli nie musimy robić superfiltru.
Trzecia harmoniczna już jest dużo słabsza i wystarczy prościutki filtr zaprojektować w prostym programie. Bo drugiej harmonicznej nie mamy, czy zakłócenia nam się automatycznie w tym systemie znoszą. Czyli co? Mniej cewek, mniej problemów. A trzecią harmoniczną to już sobie można prostym filtrem odfiltrować. Musimy zrobić przełączanie pas. I teraz powiem następną korezję. Nie stosujemy przekaźników. Przekaźnik to jest zawsze problem. Stosujemy diody. I powinniśmy stosować diody PIN. Są specjalnie skonstruowane diody P i N. I one są do tego stworzone. Proszę Państwa, ale diody PIN są drogie, a mamy $100. Zgadza się? Jesteśmy skazani na sukces cały czas. Pamiętamy o tym? I bardzo fajnym rozwiązaniem, słuchajcie, które tutaj pokazuję, to są diody 1N4007. Do 50 MHz świetnie działają jako diody PIN. Są tanie, dobre, bo są tanie i dobre. Nic lepszego, tańszego nie znajdziecie, a naprawdę są super w tych zastosowaniach i kupicie drogie diody PIN i efekt będzie porównywalny. Więc oszczędzamy i proszę Państwa, te diody są świetne, ale tu zaznaczyłem co? HF PIN diod, tak? Tylko do fal krótkich. Na UKF-ie one się nie sprawdzą. Ale w falach krótkich są idealne. To są zwykłe diody prostownicze. Oni nawet nie sprzedają po jednej diodzie, tylko od razu po 100, bo tak tanie są. Proszę Państwa, tu widzimy układ przełączania właśnie na diodach PIN, byśmy powiedzieli, a w naszym przypadku tych prostowniczych, które wykorzystujemy. I tutaj chciałem zaznaczyć, że jest bardzo ciekawy układ, bo musimy dostarczyć wysokie napięcie. A problemem w transceiverach jest to, że musimy generować sygnał zasilania na przetwornicach. Zaraz o tym powiem. Dlatego tu zastosowano co? Podwajarz napięcia, widzicie? I odbieramy trochę sygnału z nadajnika, żeby świetnie spolaryzować tę diodę. A nie robimy dodatkowego napięcia. Fajny myk. Super. Niedużo odbieramy mocy, podbijamy napięcie i na diodach mamy po prostu świetny sposób, żeby te diody przełączać. A nie potrzebujemy dodatkowego napięcia. Wysokiego, około 30 V. 30-40 V. Jest układ SWR-a do pomiaru. Tradycyjny, nie będę go omawiał, czyli mierzymy falę stojącą i odbitą. Ten transceiver to posiada i zawsze takie układy wbudowujemy, zawsze kontroli anten. To jest podstawowy układ i proszę go zawsze robić. Teraz powiem o czymś. Zobaczę jak z czasem. Jeszcze troszeczkę. Zmęczeni? Dajemy. To co? To przyspieszamy, wciskamy gaz do dechy. Na razie powiem o prostej emisji CW, bo to jest wyjście do SSB. Jakbyśmy zrobili twarde zbocza, ostre. Słuchajcie, jak nadajecie na kluczu telegraficznym i ktoś ma taki stary lampowy transceiver albo nadajnik i to tak trzaskało, że nie dało się tego słuchać. Obwiednia sygnału musi być narastająca, jak w fortepianie. Narasta, stabilizuje się i opada. Wtedy jest przyjemny sygnał CW dla ucha. A jak ktoś tego nie miał, tego nie szło szukać, to tak trzaskało. No to co my robimy na prostym tranzystorze, musimy zrobić przez układ cyfrowy w programie. Żeby to dobrze zrobić, słuchajcie, to nie jest takie proste. Normalnie my to robimy na jednym tranzystorze, a w układach cyfrowych robimy to w sposób dużo bardziej skomplikowany. Proszę Państwa, potrzebujemy specjalnego układu, który sygnał cyfrowy przełoży właśnie na obwiednie sygnału, czyli to zrobi bardzo liniowo. Niektórzy z Was zobaczyli, że to jest co? Zbudowany na tranzystorach wzmacniacz operacyjny dużej mocy. Zgadza się? Tak się robi wzmacniacz operacyjny dużej mocy. To jest układ po prostu zbudowany z elementów dyskretnych na piechotę. Daje dużo lepsze efekty niż gotowy scalak i jest tańsze. Możemy tutaj precyzyjnie wyregulować taki wzmacniacz, a nie korzystać z gotowych rozwiązań.
Taka linearyzacja pozwoli nam zbudowania SSB właśnie skorzystając z wzmacniacza mocy cyfrowego, bo my musimy sterować, proszę Państwa, wzmacniaczem cyfrowym, tak, liniowo. I tu były bardzo duże problemy. CW działało w tym transceiverze i nie można było zrobić SSB. To jest bardzo trudne. I tutaj mogę też opowiedzieć swoją prywatną przygodę, jak coś programowałem w języku C i się okazało, że jak zrobiłem w Fortranie, jeszcze ktoś może pamięta taki język, tak jak pisałem swoją pracę magisterską, to działało. Jak napisałem w bibliotekach C, to nie działało. Był błąd w bibliotekach matematycznych, mówiąc bardzo skrótowo, funkcji atan2. To jest taka zespół ifów. I źle obliczało fazę. Tylko nie w 4/4 układów. I miałem olbrzymie problemy. I tu był problem też z generacją właśnie przesunięcia fazowego do tego wzmacniacza, bo my tutaj rozbijamy amplitudę i fazę i łączymy to w tym wzmacniaczu i przez to zyskujemy SSB. Ta metoda jest dopiero osiągalna w układach, gdzie procesor nadąża z obliczeniami. Czyli musimy zastosować szybki procesor. I dlatego SSB w tych transceiverze działa bardzo wolno, bo tutaj to nie jest w stanie ten procesor wyrobić. A tu mamy potężny procesor, 32-bitowy i zmiennoprzecinkowy i on jest w stanie to wyliczyć w takim tempie, że dogonimy sygnał z fazą. Bo jak nie, to nam się to wszystko rozjedzie. Będzie opóźnienie w obliczeniach, a to spowoduje to, że sygnał SSB będzie kiepski. I tutaj jest całe na YouTubie spotkanie z Summersem, który opisuje, jakie miał problemy i nie wiedział, jak to rozwiązać i siedział chyba rok czy 2 lata na temat tego, a okazało się, że błąd był w bibliotekach matematycznych. I on o tym opowiada tam. To jest bardzo ciekawe spotkanie. I 2 miesiące temu, 3 miesiące temu udało mu się uzyskać. I zobaczcie, co mamy. To musimy uzyskać, nie? Dla IP3. Dla specjalistów mówię, jeżeli to uzyskamy, to jest super. I to się uzyskuje na tym transceiverze i to są jego dane. Zobaczcie tutaj z KX2 czy z KX3 porównania, które były w QEX-ie robione, były raporty robione porównawcze i wychodzi to bardzo fajnie. Tak, proszę Państwa, dlatego my potrzebujemy taki, można powiedzieć, układ liniowy, czyli to widzimy, tutaj jest konstrukcja na tranzystorach, wzmacniacza operacyjnego, dużej mocy wybudowanych na tranzystorach. I co to nam daje? Że mamy idealnie 37-decybelową kontrolę nad sygnałem liniową. Musimy mieć prostą. Jak wygląda to w innych transceiverach? Proszę Państwa, wygląda dużo gorzej. Widzimy tu załamanie charakterystyki, nie? A tu jest liniowo. Czyli widzimy, że różnice są, to jest to, co my chcemy do SSB. No to teraz na sam koniec powiem o bardzo nowatorskiej technice SSB. Wydawałoby się, że z SSB energetycznie nie da się wyciągnąć nic więcej. Tak? Jedna wstęga obecna, obcięta, nośnej nie ma. Już więcej nie można, nie? Można. I nowoczesnym podejściem jest CESSB. Ja tylko tutaj to zasygnalizuję, że w porównaniu do tradycyjnego nadajnika 5W SSB w tej metodzie, ale to jest metoda uśrednienia sygnału. Dobrze, proszę mieć na uwadze uśrednienia sygnału, to tak byśmy mieli nadajnik nie 5W, a 12W. Przez to zastosujemy ten system. I wymiana oprogramowania w procesorze pozwoli właśnie na uzyskiwanie tego typu efektów. Więc widzimy, że technika cyfrowa ma jeszcze dużo do zrobienia. I tylko jeden fabryczny transceiver, teraz zapomniałem, który właśnie ma tą funkcję. No właśnie o tym mówię tutaj, QRP Labs. A drugi jest jakiś fabryczny, to chyba Icon, ale nie pamiętam który. Uciekło mi. Dobrze. Wolf też ma, nie? Właśnie. Wszyscy z tym eksperymentują, rzeczywiście są wyniki ciekawe i w 2014 roku pojawił się ciekawy, a w QEX-ie cały dokument właśnie, jak można tą technikę SSB jeszcze bardziej
wyżyłować, byśmy powiedzieli. Jest super ten artykuł, warto go przeczytać i się zająć tą techniką. No to teraz kolejna herezja. I będę kończył, dobrze? Bo nam się czas kończy. Damy radę, bo miała już być dyskusja, ale to jest najważniejsze, co chciałem powiedzieć. Więc my nie możemy stosować w urządzeniach, najgorszym rzeczą jest zawsze zasilanie. Najgorszą rzeczą zawsze jest zasilanie. Nie możemy stosować tradycyjnych stabilizatorów w napięciach typu LDO. Możemy stosować tylko przetwornice cyfrowe. A na falach krótkich, jak stosujemy przetwornicę, to już wiecie Państwo, jak wzrasta szum. No to musimy zrobić nowoczesne zasilanie, wydaje się to sprzecznością, herezją, i zastosować przetwornicę napięcia. SMPS-y. No to będą zakłócenia, zgadza się? No, okazuje się, że jeżeli zastosujemy procesor, to możemy sobie w tym systemie poradzić trochę inaczej. Po pierwsze, budujemy przetwornicę sterowaną procesorem, a nie przetwornicę jako przetwornicę. Takie tradycyjne przetwornice, które możemy kupić jako układy scalone, one mają tam generator RC, który działa i który jest niestabilny. Jeżeli my tu wysterujemy to z procesora, to my dokładnie wiemy, jaką mamy częstotliwość włączania, wyłączania przetwornicy. I cały pomysł polega na tym, że my po prostu tą częstotliwość, którą mamy i wiemy, na którym paśmie słuchamy, przesuwamy przetwornicę tak, żeby nam nie zakłócały te częstotliwości harmoniczne sygnałów, w którym my pracujemy. One są, tylko jak my przełączymy pasmo, to się tutaj też zmieni częstotliwość. Dlaczego? Bo my sterujemy procesorem. Czyli nasza przetwornica jest skojarzona z tym, co my odbieramy na odbiorniku, żeby nam nie zakłócała. I to jest pomysł. Mamy energetycznie bardzo sprawną zasilanie, nie stosujemy LDO i to nie idzie na ciepło i na radiatory, czyli to nie jest ciężkie. Bardzo dużą sprawność, bo one mają około 90% sprawności. Baterii nie zużywamy w terenie, czy akumulatorów, bo mamy dużą sprawność i sterujemy. Problem jest tego typu, że musimy procesor wystartować, żeby on dał sygnał. Więc mamy efekt kury i jaja. Więc na początku startujemy układ zwykłym LDO, stabilizatorem zwykłym napięciem takim 7,8 na przykład na 3,3 V. I w momencie, kiedy on już wystartuje procesor, ten układ tym tranzystorem wyłączamy. On jest odłączony. On jest tylko na moment startu, jako rozrusznik. A potem już przetwornica pracuje i nam nie zakłóca naszego pasma. Jak przełączamy pasmo, zmienia się częstotliwość pracy przetwornika. I to jest ta chyba największa zaleta tego transceivera. Proszę Państwa, ja pokażę, jak to wyglądało jak przetwornice tradycyjne wykorzystywaliśmy. Nic nie widać, nie? Jak stosuję układ zmiany częstotliwości przetwornicy, to jest sygnał, jaki uzyskuję z anteny. Było tak, tak. Jest efekt? Widać to piorunująco, moim zdaniem, na tym przykładzie. To jest częstotliwość 14 MHz, 14071 dokładnie, nie? Zobaczcie, cały szum od przetwornic cyfrowych zniknął, czy został wyrzucony gdzieś tam dalej. Tak? Tu zobaczcie, jak to działa, nie? Odbiór sygnału. Czyli te przetwornice typu PWM, byśmy powiedzieli, czy SMPS świetnie działają. Musimy wykorzystywać dużą stabilizację sygnału i do tego wykorzystujemy świetny układ SI5351. Trudno znaleźć lepszy za te parę dolców. Możecie taką płytkę sobie też kupić, od razu macie 3 generatory. Część z tych generatorów jest również wykorzystywana w naszym transceiverze do pomiaru sygnałów, czyli do testowania naszego transceivera. Na ten temat nie będę mówił nic, bo tutaj mógłbym powiedzieć, jak się robi sygnał 90 stopni. No może 2 słowa na koniec. Tradycyjnie robiło się tak, że dawało się generator wysokiej częstotliwości, puszczało się na układ Johnsona, pamiętamy? 2 przerzutniki typu D i uzyskiwało się sygnały przesunięte o 90 stopni.
Można było to unowocześnić, ale miał on jedną wadę. Trzeba było mieć częstotliwość generatora 4 razy wyższą niż taką, jaką potrzebujemy na wyjściu. Bo trzeba było robić generatory bardzo wysokiej częstotliwości. Dzisiaj po prostu wkładamy takie coś przez i kwadrat c. Programujemy, jaka częstotliwość ma być i to jest wszystko dobre. Tu się robi taki zjazd dwóch generatorów. Jak one się synchronizują, to trzyma. Ale to działa w tych układach od 3 MHz. Dlatego w tym transceiverze jest niemożliwością uzyskania pasma 1,8 MHz. Ono bardzo kiepsko działa, ponieważ różnica faz jest zbyt duża i to kiepsko działa. Tu jest lepszy model i dlatego częstotliwości te niższe są uzyskiwane. Proszę Państwa, i na sam koniec układ pomiarowy. Tych układów pomiarowych jest dużo, ja mogę pokazać. Układ pomiarowy jest, po prostu włączam, pach i filtr pomierzony. Żadnego miernika nie stosuję. Transceiver sam się mierzy i mierzy filtry wyjściowe, więc jak będziecie budować taką rzecz, to będziecie wiedzieć, czy dobrze nawinęliście filtr na pierścieniu ferytowym, czy nie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że niekoniecznie musimy się opierać na tej konstrukcji. Ja teraz eksperymentuję z takim czymś. Chcę zrobić coś podobnego, jak robi to QMX, ale zastosować, proszę Państwa, procesor ESP32 chiński. On jest też 32-bitowy. Do tego kupiłem kartę przetworników analogowego i cyfrowego, to są dwa. I są piękne biblioteki. Ja nie jestem jakimś super programistą, ja nie umiem do końca pisać bibliotek. Ale pamiętam, jak na moich studiach miałem wielką teorię sygnałów cyfrowych. I poszedłem na pracownię. I się okazało, że w MATLABie to było kilka kliknięć. Tu jest tak samo. Mamy bardzo fajną stronę dotyczących właśnie całego DSP, filtrów, przesuwników fazowych. Po prostu zaciągamy bibliotekę do Arduino, wpisujemy swoje ustawienia filtrów, które możemy wygenerować przez stronę internetową i mamy filtr na przykład 160-węzłowy i on pięknie filtruje. I my nie musimy wnikać w kod assemblera czy tego procesora. Możemy wykorzystać te biblioteki, które napisał ten pan. I mnie się już udało zrobić tutaj przesuwnik akustyczny właśnie 90 stopni, pracujący o częstotliwości od SSB, czyli od 0,3 do 2,4 kHz. Pięknie działa i to jest podstawa do konstrukcji odbiorników SDR. I jeszcze filtrowanie pięknie tutaj wychodzi. Walczę teraz z tym tematem i chciałem Was przestrzec, żebyście nie kupowali tej płytki. Tu jest od razu wszystko wmontowane i przetwornik analogowo-cyfrowy jest w środku. To znaczy możecie ją kupić. Ale jest tak zmontowana ta płytka, że ja musiałem rozlutować układy, bo pomylili kondensatory. Te kondensatory, co tu mieli na dole wlutować, lutowali do góry. Mi to nie działało. Jak rozgryzłem schemat ścieżkę po ścieżce i przylutowałem kondensatory, ona zaczęła działać. Więc jak ma ktoś ochotę na zabawę albo napisze do mnie, to ja powiem, co zrobię z tą płytką, żeby ona zaczęła działać. I tu już od razu w tej części jest i procesor, i przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Fajna rzecz, tylko te płytki produkują z takimi błędami, że trzeba bardzo mocno uważać. Może mi się uda na podstawie tej płytki właśnie zrobić tą część cyfrową mojego transceivera. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz mi przyszła tuż przed naszym przyjazdem, moim przyjazdem do Burzenina. Jak ktoś będzie chciał robić ma QMX-a, to można do niego, zobaczcie, to jest dużo miejsca w środku, nie? Ja mówiłem, że te pudełko jest takie właśnie rozwojowe. Ja sobie po prostu dokładam tutaj baterię BMS-a, tak? I takie 3 baterie i to daje 12 V. Więc mogę to zamontować do środka, a potem sobie to wyciągnąć, bo mam złącza, coś innego zamontować, na przykład jakiś układ próbny. Więc jakby ktoś chciał, to 2 płytki mam na luzie. Jak ktoś mi obieca, że ten transceiver będzie montował, jest nim zainteresowany, to ja chętnie przekażę 2 płytki. Jedną dostaje Artur, bo mi pomógł. Do tego jeszcze Artur mi wydrukował, słuchajcie, taką obudowę na mikrofon. Mam taki mikrofon przerobiony,
ale można taki mikrofon wydrukować na drukarce i tutaj sobie tak wpiąć jak w telefonach komórkowych. No i jakby się ktoś chciał pobawić, to też takie coś można wydrukować, więc opcji do tego jest mnóstwo w sieci. Wystarczy tylko chwilę poszukać. Dziękuję Państwu za uwagę. Teraz przejdziemy do sesji. Czekam na Wasze pytania. Sesji pytań. Coś niejasne, coś Państwu wytłumaczyć, jakieś dodatkowe informacje podać. Odważnie. No słuchajcie, bo albo ja byłem taki genialny, albo wyście nic nie zrozumieli. Mhm. Myślę, że zaczęło się od artykułu w Quacksie w 2014 roku i teraz wszyscy to robią. Tam było bardzo fajnie to wytłumaczone i myślę, że wszyscy podjęli. Ja powiem szczerze mówiąc tak, ja na razie jestem na etapie tworzenia tego ładnego sygnału CW w obwiedni. Jeszcze SSB mi się nie udało, a o tamtym marzę, żeby dojść do tego poziomu. Myślę, ale artykuł jest naprawdę przebojowy, warto go przeczytać i to spowoduje niesamowite zmiany, jeżeli chodzi o SSB. Ja powiem tak, dostałem płytki idealne. Nie miałem żadnych problemów. Po zmontowaniu od razu zadziałał. Miałem problem tylko z pasmem 20 metrów, trochę tempę było. Ale jest poprawka pokazana na QueryLabsie. Poprawiłem to i rzeczywiście te pasmo 20 14 MHz odżyła. Więc ja miałem po prostu wszystko idealnie. Aha, dobrze, ja jeszcze powiem tak. To jak sobie tak rozmawiamy już, to ja powiem tak, ja widzę kilka wad tego urządzenia. Pierwszą wadą to, że nie ma tutaj wyświetlacza wodospadowego. Ale to by podrożyło konstrukcję i w $100 byśmy się nie zmieścili. Więc można to tłumaczyć kosztami. I rzeczywiście ten wyświetlacz do pracy w terenie, taki alfanumeryczny, jest wystarczający. I nam nie jest potrzebny wyświetlacz wodospadowy, ale fajnie by było, jakby był, nie? I teraz druga rzecz. Ja bym zastosował mikrofony MEMS. Nie pojemnościowe, tylko MEMS. Takie jak w telefonach komórkowych. Słuchajcie, można kupić taki mikrofon. On od razu w technologii MEMS jest integrowany jak układ scalony mikrofon z przetwornikiem analogowo-cyfrowym i od razu mam wyjście I2S. To po co podpinać mikrofon do przetwornik analogowo-cyfrowy i przetwarzać, jak możemy MEMS-a wsadzić i po prostu tym protokołem się z mikrofonem porozumiewać, przesyłać dane. Od razu na wyjściu jest tego. Nie wiem dlaczego w konstrukcjach krótkofalarskich nie stosuje się tej techniki, którą stosuje się w telefonach komórkowych, czyli bardzo małych mikrofonów, ale bardzo skutecznych. Mówimy o paśmie akustycznym, bo śpiewać do tego nie będziemy. Tak, te mikrofony są używane głównie w telefonach komórkowych i powinniśmy je wykorzystywać. Tu jest ta płytka, to kosztuje $1 i to jest z przetwornikiem analogowo-cyfrowym i od razu macie wyjście I2S. Więc ja bym zastosował takie rozwiązanie. To są takie dwie wady. Oczywiście tutaj też trzeba było tam montować, nie wszystkie te rzeczy tam, ale dla Was to nie ma najmniejszego problemu. Dacie radę. Nie? To też nie jest transceiver idealny, tam jest dużo do zrobienia, słuchajcie. No, odważnie, kto jeszcze pytanie, proszę. To robimy odwrotną sytuację niż w odbiorniku, tak? My w odbiorniku tak, mamy kanał I i Q, tak, czyli dwie fazy. A my w nadajniku robimy to w drugą stronę. Musimy bardzo szybko przestrajać częstotliwość i tutaj jest pewien problem, ponieważ I2C, czyli tu mamy ten generator. Tak. Czyli krótko mówiąc, regulujemy przepływ prądu do końcówki mocy. A musimy w tym czasie zmieniać
i amplitudę, i częstotliwość. A częstotliwość wiecie z tego wzoru, że można jako fazę też obliczać, bo to mamy w tym kosynusie. I tutaj jest pewien problem, ponieważ zaraz pokażę. Tak, mogę podać, gdzie on jest, ale nie mam go w prezentacji. QRP, tak, to też jest ten artykuł. Tu jest bardzo ładnie to wytłumaczone. Tak, i tutaj, i to jest, i w każdym transceiverze jest to tak samo zrobione, czyli z jednej strony, tak, z jednej strony podajemy tu, a z drugiej strony podajemy. Tak, jasne? Dobrze, tak to wygląda w tym transceiverze też. Oczywiście, tylko mówimy o QRP, a QRP definiujemy to od 3 do 5 W. Jeżeli chodzi o wzmacniacze dużej mocy, to jest już osobne zagadnienie, dzisiaj bym nie zdążył. Ale to jest fajny temat. Zgadza się, my mówimy o QRP, pracujemy w terenie i te rzeczy są wszystkie rzeczy. Musimy wziąć, słuchajcie, musisz to wziąć na plecy i to nie może ważyć. Nie? Czyli radiator do tych 4 tranzystorów BS170 to jest po prostu kawał podkładki. No dlatego mówię, że mamy dużo do zrobienia. Aha, dobrze. Zasilacz sterowany to wygląda mniej więcej, tutaj jest ten kawałek tego schematu. I teraz jeszcze jedną, przypomniało mi się o jeszcze jednej rzeczy. Słuchajcie, tam jest napisane w dokumentacji i przestrzegajcie bardzo. Przy nadawaniu nie można przekroczyć 12 V. Znaczy można kupić dwa typy zasilaczy, tych cyfrowych u niego. 9 na 9 V i na 12. Nie wolno przekroczyć, weźmy ten 12V dla przykładu. Nie wolno nawet przekroczyć 12 V. Zmieni się przy nadawaniu wypełnienie i w tym momencie może transceiver ulec uszkodzeniu, przepaleniu. Czyli ta przetwornica też nie jest, moim zdaniem to jest troszeczkę wada, ponieważ jeżeli używamy tradycyjnego akumulatora samochodowego, ona może mieć 13,8 V, a nie 12. Czyli musimy bardzo pilnować napięcia na wejściu, żeby nie przekroczyć 12 V, bo przekroczyć 12 V i w tym momencie to wypełnienie może nie zadziała i po prostu ten zasilacz spali nam układ. Dlatego ja sobie zmontowałem taki prosty układ zabezpieczający. Na razie eksperymentuję, czyli co, 431 plus tranzystor, do 12 V obcinam. Albo można wziąć nawet 2-3 diody i podłączyć w szeregu. Na każdej uzyskamy napięcie, spadek napięcia 0,7 V i w tym momencie no, jesteśmy zabezpieczeni. Ale uważajcie na to, to jest konstrukcja eksperymentalna, my jesteśmy eksperymentalami. Trzeba na to uważać. Z tym zasilaniem jest fajnie, ale też pewne ograniczenia też to ma. Nie? Czy jakieś pytania jeszcze? Mam nadzieję, że się podobało. To było moje pierwsze wystąpienie w Burzeninie. Bardzo Państwu dziękuję za przychylną atmosferę. Życzę wszystkiego dobrego.